Siemaneczko, dzisiaj będzie wyścigowa hulajnoga elektryczna od Kukirina, czyli Kukirin G4. I wiecie co? Jest to jedna z najlepszych hulajnóg elektrycznych, na jakich do tej pory jeździłem. Ten model to istny potwór na 11-calowych kołach z oponami szosowymi, bezdętkowymi, napędzany 2000-watowym silnikiem w tylnym kole, potrafiącym rozpędzić to monstrum do około 70 km na godzinę, co zdecydowanie mnie przekonuje, więc niewątpliwie jest to mały krok do spełnienia mojego celu, jakim jest przetestowanie hulajnogi, która rozpędza się do 100 km na godzinę. Na taką jeszcze pewnie będę musiał chwilę poczekać. Tak czy inaczej, dzisiaj testuję hulajnogę najszybszą, na jakiej kiedykolwiek jeździłem. Moim zdaniem ta hulajnoga jest bardzo skrzywdzona przez niektórych recenzentów, bardzo wręcz niedoceniona, zupełnie nie rozumiem dlaczego. No może jest troszeczkę inna niż wszystkie, to fakt, ale spełnia 3 najważniejsze kryteria podczas wyboru hulajnogi elektrycznej. Najważniejsze dla mnie. Po pierwsze, ma niebotyczny wręcz zasięg, który dosłownie zwalił mnie z nóg, ale to zobaczycie w dalszej części tego odcinka. Po drugie, jest szybsza niż moja najszybsza hulajnoga, a ja lubię szybką jazdę i nic na to nie poradzę. I po trzecie, kosztuje połowę tego, co hulajnoga z najlepszym zasięgiem, jaką testowałem na swoim kanale. Z linka, którego wrzucam w opisie filmu, kupicie ją za, uwaga, nieco ponad 3500 zł, także no nie mam pytań. Koniecznie musicie zobaczyć ten odcinek do końca, a teraz zostawcie łapkę w górę, bo zaczynamy! Pierwsze, co przychodzi na myśl po rozpakowaniu i skręceniu G4, to porównanie jej do modelu G3 Pro. No bo przecież G4 to teoretycznie wyższy model, więc prawdopodobnie i lepszy. Otóż nie do końca tak jest. Muszę wyjaśnić Wam, że G3 Pro i G4 to dwie zupełnie inne hulajnogi. Co prawda obie zostały stworzone do szybkiej i wygodnej jazdy, to jednak G3 Pro jest bardziej wszechstronną hulajnogą, która lepiej poradzi sobie na przykład w terenie za sprawą podwójnego napędu, super miękkiego zawieszenia i terenowych opon. Natomiast G4 to królowa szos, o czym świadczą szerokie na 10 cm bezdętkowe opony szosowe, mocny silnik w tylnym kole i zasilanie 60V, czyli wyższy voltaż niż w G3 Pro, a jak wiadomo większe napięcie to większe obroty silnika. Skutkuje to tym, że ta hulajnoga jest po prostu szybsza od każdej innej z mojego kanału jak dotąd. Po prostu wszystkie były maksymalnie 52V. Zresztą zobaczcie sobie speed test, który spowodował, że musiałem wygrzebać moje stare ciuchy motocrossowe, no bo G4 zdecydowanie nie jest zabawką. Uwaga, poszedł. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66, 8. Jak widać 69 km na godzinę to maksymalna prędkość tej hulajnogi na prostej z masą kierowcy 80 kg. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że G4 nie odstaje od G3 Pro, jeśli chodzi o czas rozpędzania się do 50 km na godzinę, a powyżej 50 kompletnie ją deklasuje. Brak przedniego silnika wcale nie oznacza gorszego startu, choć takie można mieć na początku odczucie. Poza tym z tą hulajnogą zacząłem doceniać brak takiego szaleńczego wyrywania tego boksującego przedniego koła do przodu. Kiedyś to było fajne na początku przygody z hulajnogami, natomiast teraz jeśli jest tylko taka możliwość, to zmieniam sobie właśnie ten tryb startu przedniego koła, żeby nie było tego boksowania. Tutaj czegoś takiego po prostu nie ma. Ona jednostajnie, ale do przodu wyrywa nas, także trzeba się mocno trzymać. Kolejna rzecz, która mega pozytywnie mnie zaskoczyła, to zasięg. Akumulator w G4 ma pojemność 20 Ah, ale za to większe napięcie niż w G3 Pro czy w G2 Master, więc tutaj osiągi powinny wyglądać zupełnie inaczej niż z baterią o tej samej pojemności o napięciu na przykład 52V. Generalnie nastawiony byłem na max 50 km, a to co się odwaliło podczas testu zasięgu rozwaliło mi po prostu mózg. Zresztą obejrzyjcie cały ten test sami. Licznik początkowy 84 km, tempomat 25 km na godzinę. Zaczynamy test zasięgu. Pogoda dopisała. Będzie fajnie. Jedną z pierwszych rzeczy, na którą zwraca się uwagę podczas pierwszej jazdy na tej hulajnodze, to jest to, że jest bardzo, bardzo cicha. W sensie nie wydaje żadnych dźwięków od strony silnika
I mimo, że ta opona jest dosyć szeroka, no w sumie najszersza, na jakiej jeździłem, to jest absolutnie cicha, nie szumi tak bardzo, z tego względu, że ma po prostu profil szosowy, no i jest bardzo mocno fabrycznie napompowana. Pierwsze 10 km za mną, stan baterii, czyli ten pasek, który składa się z 10 kwadracików, pokazuje, że wszystkie są, czyli a jeden kwadracik to można powiedzieć, że to jest 10%, czyli jest no powiedzmy 100% baterii, czyli co, 100 km się zrobi na niej? No nie sądzę. Ten wyświetlacz nie jest jakimś demonem jasności, ale spoko, widać wszystko to, co się na nim wyświetla, nawet jadąc w ciemnych okularach, tak jak ja teraz. Dobra, słuchajcie, mamy 20 km i muszę wam powiedzieć, że nadal mam wszystkie kreski, aczkolwiek ta jedna, ostatnia trochę mruga od czasu do czasu, od kilometra mniej więcej. W każdym razie, no kurde, jestem w szoku. Nie wiem, ile tak hulajnoga potrafi przejechać. Wskoczył właśnie 30 km, dwie kreski ubyło ze stanu baterii. No wygląda to obiecująco, co najmniej. Jeśli chodzi o dek, no to jest chyba najszerszy dek, jaki miałem tutaj na testach. Mega wygodny, natomiast wydaje się, że jest troszeczkę taki dziwnie krótszy niż inne deki. Nie wiem, o co chodzi, ale takie wrażenie mam, że jakby tak bliżej troszeczkę jestem kierownicy całym ciałem niż w innych hulajnogach. Natomiast dosyć spora ta podstawka jest z tyłu na tylną nogę, na nogę po prostu, więc tego miejsca tak czy siak nie brakuje, ale jakieś takie wrażenie mam. No nie wiem, no może ktoś ma tylne i przednie nogi. 40 km przejechane i ubyło tylko dwie kreski z paska stanu baterii, więc albo to ktoś totalnie źle skalibrował i zaraz się okaże, że zatrzymam się, nie dojadę do domu, bo nagle padnie bateria, albo tą hulajnogą można przejechać, nie wiem, 80 km, co byłoby po prostu rozbojem w biały dzień. O co tu chodzi? Nie wiem, no jedziemy dalej, testujemy. Właśnie wskoczył 50 km i już mogę powiedzieć, że ta hulajnoga pozamiatała pod względem zasięgu Kukirin G2 Master, G3 Pro i zapowiada się, że będzie miała naprawdę spory zasięg, bo jeszcze mam 6 kreseczek stanu baterii, więc no jedziemy dalej, testujemy. Kurczę, jestem w szoku. Uwaga, 60 km wjechał właśnie, połowa baterii jest w tym momencie, 5, a nawet 6 kresek, nie wiem o co tu chodzi w tej hulajnodze, ale no to jest po prostu nie do opisania. 70 km, 6 pasków stanu baterii i z tymi paskami to jest tak, że przed chwilą jechałem z góry i były 3 paski. Jak zacząłem jechać pod górę, to wskoczyło na 5, teraz 6, także nie do końca to jest wiarygodne, mi się wydaje, ale wiarygodne jest to, że właśnie przejechałem 70 km i nadal ta hulajnoga jedzie i to nieźle. Słuchajcie, ja już tego nawet nie chcę komentować. 80 km, 5 kresek z 10 stan baterii. Słońce powoli zachodzi, robi się zimno. Jadę do domu po bluzę, bo to chyba nie skończy się tak szybko, jak myślałem. Słuchajcie, nieprawdopodobne, ale jest 90 km w tym momencie przejechane. Dwie kreski na czerwono świecą, także rezerwa. Już niebawem pewnie padnie, ale tu już jest rekord rekordów póki co, także jestem po prostu w totalnym szoku. Widzę, że już bateria jest na wykończeniu. Właśnie w tym momencie hulajnoga zwolniła. Licznik aktualny to 178 km, początkowy był 84, więc podsumujmy to. Matematyka jest prosta. 94 km przejechane na Kukirin G4 i to jest absolutny rekord na moim kanale. I to właśnie ten wynik zwalił mnie z nóg. Do tej pory rekordem było 85 km, które przejechałem na Tibo Epic Plus w wersji 25 Ah. Różnica polega na tym, że Kukirin G4 jest połowę tańszy. Boom, pozamiatane, dziękuję. Także G4 na ten moment, sami rozumiecie, to jest królowa zasięgu i biorąc pod uwagę jej cenę, nic się z nią nie może na ten moment równać.
po tak długiej jeździe i wyczerpanej prawie do zera baterii podłączyłem ją na noc do ładowarki, a ładowarkę do miernika, żeby sprawdzić, ile potrzeba energii elektrycznej, żeby ją naładować do pełna. Rano hulajnoga była już naładowana do pełna, a zużyta energia to 1,43 kWh energii elektrycznej. Zatem Kukirin G4 jako hulajnoga na przykład na dojazd do pracy to mniej niż 2 zł za przejechane 100 km. A teraz parę słów na temat budowy i wyglądu tego drapieżnika. A jak na takiego rumaka przystało, do uruchomienia potrzebny jest kluczyk, który wkłada się do stacyjki, która wbudowana jest z boku sztycy. Pierwsze co zauważycie i spodoba wam się to od razu to licznik. Do tej pory przyzwyczajony byłem do standardowego licznika kukirinowskiego, a tu nagle pojawia się G4 z deską rozdzielczą rodem z motocykla. Sam wyświetlacz jest mega duży, bardzo fajny, kolorowy, okraszony owiewką, w którą wbudowana jest lampa LEDowa. Wszystkie najważniejsze informacje wyświetlają się jak na dłoni, a żeby jeszcze było mało, to wyświetlacz ma kilka przycisków dotykowych, więc nie trzeba grzebać po ukrytych menu, żeby włączyć sobie tempomat czy zero start albo zmienić mile na kilometry. Do wyboru są tutaj 3 tryby jazdy: Eco do 20 km na godzinę, Sport do 40 km na godzinę i Racing, czyli około 70 km przy mojej wadze. Tryby jazdy również można zmieniać naciskając dwukrotnie przycisk na kierownicy, natomiast jednokrotne naciśnięcie powoduje włączenie reflektora LEDowego. Z tyłu pod podnóżkiem znajduje się czerwone światło stopu, które dodatkowo ma wbudowane kierunkowskazy wyzwalane przełącznikiem na kierownicy, natomiast z przodu kierunkowskazy wbudowane są w przedni reflektor. A teraz moim zdaniem najciekawsza rzecz to manetka gazu. Oprócz sterowania kciukiem, jak przeważnie bywa to w hulajnogach, można nią sterować również całą dłonią jak w motocyklu. Takiego rozwiązania nie widziałem w żadnej hulajnodze, bardzo mi się to podoba, ponieważ bardzo przydaje się to w sytuacjach, gdy trzeba się trzymać tej kierownicy trochę mocniej niż zwykle. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie będzie można spotykać częściej w hulajnogach, bo to jest proste i genialne jednocześnie. Wracając do wyglądu, to muszę przyznać, że ta hulajnoga zdecydowanie wygląda inaczej niż inne. Po pierwsze ma chude, cienkie wahacze wyglądające jak kawałek płaskownika pomalowany proszkowo, kanciaste kształty kolumny kierowniczej, sztyca kierownicy składająca się z 2 długich płaskowników połączonych w środku elementami wzmacniającymi, brak przedniego błotnika z bardzo agresywnie wyglądającym wielkim kołem rodem z Mad Maxa. Rajdowego smaczku dodają wszędzie wymalowane szachownice, które nie pozostawiają wątpliwości, że to jest jednak zabawka dla dużych chłopców. Poza tym bardzo mi się podoba szeroki i pięknie wygumowany miękką antypoślizgową gumą deck, który sprawia, że stojąc na niej czujemy się naprawdę bezpiecznie. Poza tym regulowane zawieszenie na sprężynach, fabrycznie dostrojone idealnie pod moją wagę, to jest 80 kg. No i hamulce tarczowe zaciągane niestety linką, więc to jest jedyna rzecz, która jest mało profesjonalna jak na tak zacny sprzęt. No ale po pierwsze robi robotę, a jeśli ktoś chce, to zawsze może sobie wrzucić zaciski, na przykład Zuma albo jeszcze jakieś inne. 11 metrów. Składanie sztycy wygląda tutaj podobnie jak w innych hulajnogach, lecz różni się nieco od G3 Pro czy G2 Master. Tutaj wystarczy lekko nacisnąć klamrę, a potem odbezpieczyć blokadę sztycy, więc jest to dużo szybsze rozwiązanie niż nakrętka z blokadą. Pomimo tego, że jest to klasyczny ścigacz, to postanowiłem pojeździć trochę w lekkim terenie i wcale nie jest tak źle jak sądziłem. Jednak szerokie szosowe kapcie niwelują brak przedniego napędu, ale tylko do pewnego stopnia. Gdy wjechałem na bardziej piaszczyste, miękkie podłoże, to jazda zaczęła przypominać bardziej ekwilibrystykę cyrkową niż jazdę rekreacyjną, no a gdybyście chcieli wjechać nią na przykład na plażę, to daleko raczej nie zajedziecie. Także na G4 trzeba się trzymać raczej twardego podłoża. Pojeździłem też trochę po mieście i muszę powiedzieć, że jazda na G4 nie wyróżniała się niczym szczególnym od jazdy na innych hulajnogach, poza jednym drobnym faktem. Dek tej hulajnogi z racji 11-calowych kół jest zawieszony troszkę wyżej niż w innych hulajnogach, więc miejska dżungla krawężnikowa dla G4 staje się placem zabaw, a nie jakąś przeszkodą. Jeśli chodzi o bruk, to czuć podobnie jak w G2 Master, ale nic nie dorówna komfortowi G3 Pro. Po około godzinie jazdy miejskiej zaczęło brakować powietrza takiemu drapieżcy jak G4, więc szybko wróciłem na swoje włościa, czyli prawie całkiem puste drogi techniczne, na których G4 pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Muszę wam szczerze powiedzieć, że nigdy wcześniej nie wlatywałem w zakręty przy takich prędkościach, jednocześnie czując, że można by pokonywać je jeszcze szybciej. No ale wiadomo, nie ma co przesadzać.
Reasumując, G4 zdecydowanie od dzisiaj jest moim ulubionym modelem ze stajni Kukirina. Oczywiście jakieś tam niedociągnięcia zawsze można tutaj znaleźć, wiadomo, jak ze wszystkim, ale raczej schodzą one na drugi plan. Tak czy siak podsumujmy może tak na szybko plusy i minusy, jakie udało mi się tutaj znaleźć. Zacznijmy od minusów. Pierwszym minusem na pewno będzie waga. No jednak te 37 kg może spowodować, że dla niektórych będzie to dosyć spory wysiłek, żeby ją wtaszczyć gdzieś tam, że o aspektach prawnych to już nie będę wspominał. Drugi minus to brak hamulców hydraulicznych. No przy takim charakterze hulajnogi aż się prosi, żeby była tutaj hydraulika, ale no cóż, cena też nie wzięła się znikąd. Trzeci taki dosyć drobny minusik to brak tego oświetlenia bocznego deku. No jednak Kukirin przyzwyczaił nas, że coś tam zawsze świeciło. Mogłoby tutaj być coś na wzór oświetlenia z Kukirin G3 Pro. Nie ma. No nic, trzeba będzie kombinować, jakieś tuning i te sprawy. No to teraz plusiki. Po pierwsze, zasięg. Szczerze, lepszego nigdy nie widziałem. Drugi plus, maksymalna prędkość. No, szybciej nigdy nie jeździłem. Trzeci plus, bardzo istotny, komfort jazdy. Jest wygodna, tutaj bym akurat niczego nie poprawiał. Kolejny plus to oczywiście jakość wykonania. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. No i ostatni plus to wyświetlacz. No po prostu jest zachwycająco piękny. Ładniejszego w hulajnodze póki co naprawdę nie widziałem. Serio, podoba mi się i to bardzo. Także ogólnie mogę ją polecić każdemu, kto szuka mocnych wrażeń, jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne lub szuka po prostu olbrzymiego zasięgu. Natomiast jeśli żadne z powyższych, to nadal Kukirin G3 Pro, która jest zdecydowanie w topce moich hulajnóg. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja uciekam za chwilę jeździć, a Wy jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. A ja jeszcze przypomnę, że warto skorzystać z tego linku, który zamieściłem w opisie filmu, bo taniej tej hulajnogi już raczej nigdzie nie znajdziecie, także naprawdę warto skorzystać. To tyle na dziś. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!